Nie mogę w to uwierzyć. Po 10 latach znowu zobaczę Bring Me The Horizon na żywo. 10 lat! Czy wiecie, jaki to jest czas dla kogoś, kto lubi dany zespół i wie, że przepuścił kilka okazji, żeby go zobaczyć? Na koniec tego filmiku jest mały storytime. Storytime z tego, jak na polskim festiwalu muzycznym letnim przystanek Woodstock. Właśnie miałem okazję być na ich koncercie. Ale to na koniec. Najpierw część ogłoszeniowa. Mianowicie 9 czerwca na Tauron Arenie grają Bring Me The Horizon. I mają przy tym świetnego, ale to naprawdę świetnego openera, ponieważ otwierają dla nich Knocked Loose. Ogółem to jest bardzo fajny zespół, bo oni mają bardzo vibe tego właśnie pierwszego Bring Me The Horizon i ich pierwszych 2 albumów Count Your Blessing, Sempiternal. Nigdy nie umiałem tego wymówić. Więc biorąc pod uwagę, że na trasie pojawiają się utwory właśnie z albumu Sempiternal u Bring Me The Horizon, wydaje mi się, że to może działać wręcz zarąbiście. Oprócz tego słyszę od znajomego, który jest ich fanem, że na scenie potrafią robić niezłe show, więc naprawdę nie mogę się doczekać. I mają świetne teksty. Szkoda, że albumy studyjne dla mnie personalnie są odrobinę mech, ale z tego, co się orientuję, to jest jeden z tych zespołów, których się słucha na żywo i za którymi się jeździ, żeby ich zobaczyć na żywo, więc przyznam, jestem bardzo podekscytowany. A Bring Me The Horizon, uwaga, teraz przechodzimy do Storytime, bo co więcej musicie wiedzieć, oprócz tego, że oczywiście będziemy na tym koncercie. Raz jeszcze przypomnę, 9 czerwca tego roku. To już za kilka dni. Słuchajcie, Bring Me The Horizon to był jeden z naszych alt awakening zespołów. Dosłownie. I z tym jest taka ciekawa historia. Jak zapewne widzicie, dla tych, którzy mogą to przeczytać, bo ogarniają polski, mam koszulkę z przystanku Woodstock i ogółem mój dzisiejszy outfit mocno nawiązuje generalnie do tamtego eventu. To była interesująca sytuacja, bo jedno z nas słuchało Bring Me The Horizon, któregoś lata odkryło. I mniej więcej tydzień później doszło do sytuacji, w której pracownik opieki społecznej ogólnie przyszedł do nas tak losowo, nielosowo i zapytał, czy mamy jakieś marzenia na wakacje. Osoba, która wtedy była na froncie, ze swojej perspektywy słyszała Bring Me The Horizon raz i do tego jeszcze skipnęła ten utwór sugerowany przez playlistę, więc dla tej osoby zabawnym było, jak znikąd, z własnej perspektywy zupełnie znikąd wypaliła do pracownika społecznego: chcemy jechać na Woodstock. Na Woodstocku grają Bring Me The Horizon. Swoją drogą, ja się dopiero lata później, ja z broni dowiedziałem, że Wiktor znał ten zespół, więc cała ta sytuacja przez lata była dla mnie trochę absurdalna. Bo wiecie, to miał trochę taki vibe pierwszy, co przyszło do głowy. My to mówimy pracownikowi MOPS-u, przekonani, że przecież nic z tego nie będzie, bo do Woodstocka było wtedy coś może 2 tygodnie. Jak nie lepiej, jak nie mniej. Ale jakimś cudem, naprawdę nie wiemy jak, udało się, że ta pracownica przekonała naszego ojca, żebyśmy pojechali na pół dnia festiwalu. To był ostatni dzień właśnie, to był chyba 2016 rok, jeśli się nie mylę, 15 albo 16. Zapewne mógłbym sprawdzić, bo datę mam na plecach tej koszulki, ale mi się nie chce, musicie mi to wybaczyć. I to był jeden z najpiękniejszych dni mojego życia. Ale to dosłownie. Nie trudno się domyślić, zwłaszcza jeśli znacie moje filmy, że moja sytuacja życiowa nigdy nie była zbyt wesoła. Byłem wykluczany, byliśmy wykluczani pod bardzo wieloma względami, nie mieliśmy zbyt wielu znajomych, czuliśmy się wyrzutkami i bardzo baliśmy się ogólnie świata przez prababkę, która nastraszyła nas, że za każdym rogiem czai się zagrożenie. Ale jakimś cudem to było niesamowite. To była taka długa droga pociągiem. Wiecie, my mieszkamy w Krakowie. Cały event dział się z naszej perspektywy na drugim końcu świata, ponieważ to był Kostrzyn nad Odrą, to jest daleko. Tu macie mapkę ilustrującą i uwierzcie, dla nas to było naprawdę dużo. Przeżyliśmy pociąg. W ogóle w tym pociągu było nudno jak jasna cholera. Aż do kilku stacji przed festiwalem, gdzie zaczęli się dosiadać, wiecie, nielegalni Woodstockowicze bez biletów i ogólnie atmosfera zrobiła się wręcz zarąbista. Żałuję, że nie mieliśmy odrobinę więcej odwagi, żeby się socjalizować z tymi ludźmi. Ale cóż, to był nasz pierwszy wyjazd taki duży w świat. W każdym razie dojeżdżam na ten festiwal i to było szokujące. Tak dużo różnych ludzi w jednym miejscu, tak dużo różnych istot w jednym miejscu. Dosłownie. Tam były wioski, bo to było nazywane jakby wioskami. Wiecie, najpierw chyba powinienem opisać, jak wygląda Woodstock. Jest sobie las i jest sobie przed tym lasem masa pól i niczego. W tym lesie i na tych polach ogółem są namioty, wioski namiotowe, to jest nazywane wioskami. I to tworzy takie jakby małe plemienne community czy coś. Są tego ludzie potrafią tam przyjeżdżać na 2 tygodnie, jak nie lepiej, przed festiwalem i mieszkać sobie w namiocie i czekać na festiwal. Więc mamy te pola i mamy te wioski. Oprócz tego były jeszcze 2 sceny. Duża scena i mała scena, które swoją drogą mnie zafascynowały, bo ja się nie znałem zupełnie na technologii udźwiękowienia i z mojej perspektywy one stały praktycznie obok siebie. Jednocześnie stojąc przed jedną nie słyszało się, co się dzieje na drugiej. To było niesamowite. A to był festiwal, więc tam muzyka grała cały czas. Magia. Tego akurat nie doświadczyliśmy, ale tradycja była taka, że co roku, jeśli nie padało, to na tej całej masie niczego
robiło się błoto. Mówię, albo padało i wszędzie było błoto i cały Woodstock taplał się w błocie. Stąd ogólnie ten napis, że jestem woodstockowym chuliganem i lubię się taplać w błocie. Tak, jesteśmy pozerem nosząc tę koszulkę, nie doświadczając błotka woodstockowego. I co nam zrobicie? Ale jeśli nie padało, to dosłownie przyjeżdżała straż pożarna, zlewała to wszystko z węża i robiła błoto sztucznie. Kilka lat później, kiedy przez COVID-a cała impreza wniosła się na jakiś teren lotniska, betonowego lotniska, ludzie musieli tęsknić. Podobno to była masakra. Wiecie, dużo otwarty teren, środek lata, to było zbawieniem apparently. Ludzie się modlili w niektóre dni o to, żeby w końcu spadł deszcz. Zaraz, ale czemu ja tyle gadam o tym krzynionym błocie? Przyjeżdżam. Z minusów zdecydowana większość terenu festiwalu strasznie capiła, ale przynajmniej ten teren, gdzie były prysznice i tak dalej, tam ładnie pachniało mydłem, więc można było uciekać. Coś za coś niestety. Te osoby, które tam można było spotkać. To, co ja widziałem. Słuchajcie, myślałoby się, że w jednym miejscu gdzie spotykają się przedstawiciele różnych grup społecznych, które są często wrogami, bo tam były cholera punki, tam były inne subkultury, które często się ze sobą tłuką, tam ogólnie było wszystko. I jakimś cudem oni żyli w pokoju, oni jakimś cudem się dogadywali, oni się jakimś cudem cholera dzielili i to była jedna wielka wspólnota. To było niesamowite. Ja byłem świadkiem dosłownie parady, ale to parady z taką wielką, odjebaną, genialną makietą latającego potwora spaghetti, bo pastafarianie zrobili sobie przez teren festiwalu marsz i to było niesamowite. Pamiętam, to był chyba Lidl, czy inne Tesco, które było basically namiotem polowym i z jakiegoś powodu miał vibe takiego, nie wiem, wojskowego, dziwnego miejsca. To było śmieszne. Lidl w namiocie. Ogólnie było dobre jedzenie, oczywiście masa merchu i szkoda, że ten merch był taki drogi. Szkoda, że ten wyjazd na ostatnią chwilę okazał się być taki drogi. Ja oprócz tej koszulki, jak zauważyliście, bardzo często noszę też taki pentagram, który już wam pokażę z bliska. Ten pentagram również kupiłem właśnie na Woodstocku i ludzie się często bulwersują o niego strasznie. Nawet nie potrafią odróżnić go od czarnego pentagramu. Jakby ja go noszę dla dekoracji, ale tak technicznie to nie jest satanistyczny pentagram, moi drodzy. To jest biały pentagram. Jego się używa w magii. To jest symbol ochronny. Czy dla mnie ma jakiekolwiek znaczenie? Nie, to jest zwykła pamiątka. I to było takie zarąbiste uczucie łazić sobie wśród tych wszystkich dziwaków i odrzutków i czuć się dla odmiany jak u siebie. Podobno uczucie mam chyba tylko na paradach równości. Nawet nie na koncertach. Dosłownie, to jest to samo uczucie co na paradzie równości. Oczywiście było gorąco, a tam masa metali, więc widok kogoś, kto sobie szedł boso po piasku z glanami na sznurku, jak z petem na smyczy, to był częsty widok. To było niesamowite. Oczywiście dzikie make-upy, irokezy, w ogóle cudo. Ale przejdźmy może teraz do muzyki, bo co prawda o festiwalach muzycznych pokroju Woodstock nie można mówić, że ich głównym tematem jest muzyka, bo nie oszukujmy się, cała ich oprawa to jest to. Jakby na Woodstock zjeżdżają się ludzie z całego świata, w każdym razie zjeżdżali. Dosłownie z całego świata. To można było spotkać chyba większość nacji, które byłyby w stanie jakimś cudem dotrzeć na teren Polski na taki festiwal. Ale przejdźmy do muzyki. Pierwszy zespół, przy którym zatrzymaliśmy się, żeby posłuchać, to byli Dragon Force. I nie jesteśmy aktualnie jakimiś super słuchaczami Dragon Force. Niemniej to był, przyznam, genialny jakby pierwsze wrażenie. I to jest dobry zespół. Muszę sobie go przypomnieć, szczerze. Polecam go. W każdym razie był dobry wtedy. Nie mam zielonego pojęcia, co się z nimi dzieje teraz. I nie mam zielonego pojęcia, o czym gadam. Jak zwykle. Podczas tego nagrania przetoczyły się przynajmniej 3 osoby nagrywające. Ciekawe, ilu z was mogło to zauważyć. Ciekawe, ilu z was zna nas już na tyle dobrze, żeby być w stanie nas odróżnić. Wróćmy do muzyki. Ogólnie poświęciliśmy najwięcej uwagi właśnie Dragon Force i potem tak muzyki słuchaliśmy tyle, ile zwiedzając cały Woodstock, bo tam byliśmy łącznie kilka godzin zaledwie. I teraz przechodzimy do Bring Me The Horizon. Pamiętam i przy mojej pamięci i moich tendencjach do mózgu generującego do sobie wspomnienia, niestety dla bezpieczeństwa muszę zaznaczyć, że ja nie jestem pewien, czy to jest prawda, a czy jestem przekonany z mojej perspektywy, że tak było. W artykułach, które były publikowane jako relacje z tego festiwalu po nim właśnie, dosłownie pojawiało się wyrażenie, pojawił się zachwyt, że Bring Me The Horizon było czymś magicznym. Jakimś cudem chyba prawie cały Woodstock przyszedł na ten koncert. My mieliśmy szczęście być nie tak daleko od sceny, bo coś chyba jakieś 20 metrów, może nawet mniej. Nie. Myślę, że około 25. Może to minę więcej?
Witamy w kolejnym odcinku pod tytułem Zebroid nie potrafiłby obliczyć powierzchni Słońca, nawet gdyby ktoś podał mu wynik jako gotowy wynik. Greetings. Co wam tego dwa? Wszyscy chcą się popisywać z jakiegoś powodu. Witajcie w naszym życiu. Było nam strasznie okropnie przez ostatnie kilka dni i dzisiaj jest lepiej. Wiemy o to, że sta. Wróćmy! Skoncentruj się. Ty też się skoncentruj. Nawet nie jestem pewien, kto do kogo gada aktualnie. Jesteśmy w zupełnie innym świecie. W każdym razie byliśmy blisko sceny. I kiedy odwróciliśmy się, żeby spojrzeć na tłum za nami, dosłownie nie było widać końca ludzi. Nie było widać końca tłumu. Ja nie przekoloryzowuję. Opisywano ten koncert jako magiczny, bo przecież kto by się spodziewał, że taki zespolik jak Bring Me The Horizon, który miał opinię trochę cringe'owego, bo wiecie, tego słuchały emo dzieciaki, ściągnąłby do siebie metali i tak dalej, i tak dalej. Ale co się stało? I ogółem bawiłem się na tym koncercie świetnie. Świetnie, ale to po prostu cholera jasna świetnie. Krążyły teorie spiskowe, że ten koncert w ogóle to odbył się z playbacku, bo przecież Oli jakiś czas temu uszkodził sobie głos. Więc to było całkiem interesujące. Pewnie domyślacie się, że do ogólnej opinii niektórych osób o tym zespole to nie pomagało. W każdym razie, tak, ja byłem smutny wracając z tego festiwalu, bo ja byłem przekonany, że ja nigdy więcej nie będę miał szansy w ogóle doświadczyć czegoś takiego jeszcze.